Witajcie kochani, mam na imię Aneta i jestem dietetykiem. Miło mi Was gościć na moim kanale Butik Diet. Dzisiaj omówię zalecenia żywieniowe oraz przedstawię przykładowy jadłospis w osteoporozie. Osteoporoza jest istotnym i stale narastającym problemem zdrowotnym na świecie. Jest to układowa choroba szkieletu charakteryzująca się niską masą kostną, upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększoną łamliwością i podatnością na złamania. Podstawowym czynnikiem warunkującym aż 70-80% wytrzymałości kości na złamania jest jej mineralizacja, czyli inaczej gęstość mineralna kości. Bone Mineral Density. Wielkość, którą można zmierzyć za pomocą nieinwazyjnych metod, to znaczy densytometrii, jest to bezbolesne i nieinwazyjne badanie, które pozwala na pomiar gęstości kości z biodra, kręgosłupa, nadgarstka czy ręki. Jak zrobimy już takie badanie, to wtedy będziemy mieć informację, czy cierpimy na osteopenię, osteoporozę czy ciężką osteoporozę. Konsekwencją i powikłaniem osteoporozy są złamania. Do urazu dochodzi w wyniku niestety zwiększonej podatności również na upadki. Przyczyny osteoporozy to po pierwsze proces starzenia się, ponieważ ta choroba w większości dotyka osoby starsze. Klimakterium, czyli panie, które przeszły klimakterium, też są narażone na właśnie osteoporozę. Niewystarczająca szczytowa masa kostna, zwiększona utrata masy kostnej, mała gęstość kości i urazy. Na to schorzenie mogą również cierpieć panie, które są zbyt szczupłe, zbyt chude. Bardzo ważne tutaj są nawyki żywieniowe. Jeżeli są takie jak niedostateczne spożycie wapnia, czy nadmierne spożycie białka, zwłaszcza zwierzęcego, fosforu, sodu czy niska aktywność fizyczna, będą również wpływać niekorzystnie na gospodarkę wapniową i prowadzą do nadmiernej utraty masy kostnej i właśnie zrzeszotnienia kości. Najważniejszym z czynników, który zwiększa masę kostną, jest wapń. Jest to główny składnik mineralny w tkance kości i zębów. Jest on odkładany w postaci hydroksyapatytów i pełni funkcję struktury podporowej szkieletu. Dzienne zapotrzebowanie na wapń zależy od wielu czynników, takich jak płeć, wiek, stan fizjologiczny człowieka, czyli np. ciąża, okres karmienia piersią, intensywny wzrost, profilaktyka osteoporozy czy wiek podeszły. Główne źródła wapnia w diecie to przetwory mleczne, takie jak mleko krowie, mleko sojowe i inne napoje roślinne, które będą wzbogacane w wapń, ser biały, ser żółty, jogurty, kefiry, maślanki. Również wapń będzie znajdował się w warzywach zielonych. Brokuły, brukselka, fasolka szparagowa, jarmuż czy liście pietruszki. Ryby, głównie drobnoościste, takie jak szprotki czy sardynki, orzechy, pistacjowe, włoskie, migdały, owoce, porzeczki czarne, czerwone czy maliny. Jednak największą przyswajalność przez organizm wapń mają właśnie te przetwory mleczne. Aby zapewnić 1000 mg wapnia dziennie, należy spożyć 300 ml mleka, czyli taka pełna szklanka, plus 50 g białego sera i 30 g sera żółtego. Lub 250 ml mleka, 50 g sera żółtego i 1/2 puszki z rybą drobnoościstą. 3 szklanki mleka lub kefiru i 3 plastry sera żółtego. Następnym niezbędnym elementem w diecie jest odpowiednie spożycie witaminy D3. Cholekarcyfelor pochodzi z 2 źródeł. Znaczna witaminy D3 pochodzi z pokarmów, czyli to będą takie źródła jak ryby, jaja, wątroba zwierzęca czy przetwory mleczne i ulega wchłanianiu w przewodzie pokarmowym, ale synteza tej witaminy możliwa jest również pod wpływem promieniowania ultrafioletowego w skórze człowieka z cholesterolu. Kolejną istotną wskazówką w diecie dla osób ze schorzeniami kości to ilości dostarczanego fluoru. Ten składnik powszechnie występuje w ustroju ludzkim i w nadmiarze zmniejsza wchłanianie wapnia i witaminy D3, co prowadzi do odwapnienia kości. Optymalny stosunek powinien być 1:1. Źródła fluoru w diecie to dania typu fast food, czyli coś, co jest bardzo niezdrowe, serki topione, gotowe zupki w proszku, produkty zbożowe. Przygotowałam dla Was przykładową dietę w osteoporozie i praktyczne zalecenia żywieniowe.
Śniadanie, które możemy na przykład spożyć sobie o godzinie 8:30, w diecie przy osteoporozie może składać się z płatki owsiane z mlekiem 1,5%, z orzechami włoskimi i z jabłkiem posypane cynamonem i w ilości to mamy 1 czubatą łyżkę płatków owsianych 15 gramów, szklankę mleka 250 ml, do tego 2 sztuki posiekanych orzechów włoskich i jedno małe 100-gramowe pokrojone jabłko obrane ze skórki i do tego szczypta cynamonu. Do tego śniadania proponuję również kanapkę z chleba żytniego pełnoziarnistego posmarowanego margaryną miękką z chudą wędliną, pomidorem i natką. Jedna średnia kromka 40 g chleba żytniego pełnoziarnistego, jedna płaska łyżeczka masła bądź margaryny, dwa cienkie plasterki szynki z kurczaka, 2 plasterki pomidora, czyli 20 g, posiekana natka i do tego kawa przy osteoporozie zbożowa, może być bez cukru. Drugie śniadanie to kanapka z kromki z bułki grahamki z pastą z białego sera. To są 2 cienkie plastry białego sera z łyżką 15 g mleka i łyżeczką posiekanego drobno świeżego ogórka, posiekanych drobno rzodkiewek i łyżeczką posiekanej cebuli dymki i do tego suszona szałwia. Druga kromka może być z pastą z białego sera i szprotek, czyli 2 cienkie plastry białego sera półtłustego 40 g, 1 łyżka jogurtu naturalnego plus 30 g ryby drobnoościstej. Do tego herbata ziołowa, napar, np. bez cukru. Obiad o godzinie 15 proponowałabym chłodnik z awokado. Przepis na jedną porcję to miąższ z 1/2 środka dojrzałego awokado, 1/2 dużej szklanki jogurtu naturalnego, 1/2 dużej szklanki schłodzonego wywaru z warzyw, 1 mały przepuszczony przez praskę ząbek czosnku, 1 łyżeczka soku z cytryny, sól, pieprz, posiekana natka pietruszki. Miąższ z awokado zmiksuj razem z czosnkiem, solą, pieprzem i sokiem z cytryny, dodaj jogurt i wywar z warzyw i wymieszaj dokładnie. Wstaw do lodówki co najmniej na godzinę, posyp natką do smaku. Do tego mamy pstrąg pieczony w folii bez dodatku tłuszczu 100 g, ziemniaki gotowane 150 g, czyli 2 średnie ziemniaczki i surówka z kapusty pekińskiej. Kapusta pekińska, marchew, papryka żółta, ogórek kiszony, do tego troszkę jogurtu naturalnego, 2/3 małego opakowania. Ale również do obiadu możemy oprócz tego dodać sobie jeszcze warzywo gotowane, czyli fasolkę szparagową 80 g z wody bez bułeczki. Na podwieczorek o godzinie np. 17 proponowałabym Wam jogurt morelowy 1,5% tłuszczu, jedno małe opakowanie, pół małego banana i do tego sok grejpfrutowy wzbogacony w wapń 125 ml, czyli pół szklanki. Na kolację możecie zjeść o godzinie 20:30 risotto z warzywami z ryżu brązowego 3 łyżek i do tego mamy warzywa. Pomidor 1 średni, cukinia mała, cebula 1 mała, czosnek, papryka czerwona, brokuły 2 łyżeczki, oliwa z oliwek, zioła do smaku. Do picia herbata, napar, np. bez cukru. Praktyczne zalecenia to po pierwsze zwiększyć spożycie wapnia, czyli spożywać 3 porcje mleka lub przetworów mlecznych dziennie i do tego zielone warzywa. Ograniczyć spożycie fosforu, nie dopuścić do niedoborów jak ważnych również składników takich jak magnez, mangan i bor, czyli jeść budyń czekoladowy na mleku jako podwieczorek, kakao naturalne jako dodatek do mleka przy śniadaniu. Nie dopuścić do niedoborów witaminy D3, witaminy C i witaminy B6. A więc spożywanie 2 razy w tygodniu ryby, np. pstrąg, dorsz lub drobnoościstych jako dodatek do past z twarogiem do śniadania lub drugiego śniadania, owoców bogatych w witaminę C przy podwieczorku w formie sałatek owocowych, soków i musów. Ograniczyć spożycie białka zwierzęcego przy prawidłowym spożyciu białka ogółem, czyli np. bezwzględny zakaz stosowania diety Ducana, zmniejszyć spożycie soli, czyli ograniczyć dosalanie potraw, przetworów mlecznych, zwiększyć używanie naturalnych przypraw, nie przesadzać z ilością błonnika, czyli możemy jeść np. 3 porcje dziennie do śniadania, obiadu czy kolacji, ograniczyć spożycie kawy,
bowiem kofeina blokuje wbudowywanie wapnia do kości, czyli możecie wypijać sobie 2 kawy maksymalnie dziennie, najlepiej jednak zbożowe. Unikać picia alkoholu i palenia papierosów, ponieważ używki powodują większe ryzyko upadków i działają toksycznie na osteoblasty. W osteoporozie również ważne są ćwiczenia fizyczne jako element terapii w chorobach kostnych. Wysiłek fizyczny jest niezwykle istotny w redukcji ryzyka chorób kostnych. Pobudza on wzrost kości, zwiększa masę kostną u dorosłych przez cały okres ich stosowania. Główne korzyści płynące z ćwiczeń fizycznych prowadzonych u osób starszych, bowiem jest to największa wiekowa grupa osób, u których można stwierdzić zrzeszotnienie kości, to po pierwsze zwiększenie ruchliwości, na pewno zwiększenie zwinności, zwiększenie masy mięśniowej, poprawa koordynacji ruchowej, zmniejszenie prawdopodobieństwa upadków. Ruch wywiera najbardziej korzystny wpływ wtedy, kiedy ma charakter systematyczny, długotrwały, przy czym istotną rolę odgrywa właściwy dobór ćwiczeń fizycznych oraz ich intensywność. Osobom starszym należy zalecać głównie spacery. Według praktycznych zaleceń ćwiczenia należy wykonywać minimum 30 minut codziennie lub przynajmniej 3 razy w tygodniu. Dla osób ze schorzeniami kostnymi poleca się następujące rodzaje aktywności fizycznej. Po pierwsze Nordic Walking, po drugie ćwiczenia w wodzie, czyli na przykład aqua aerobik, długie spacery, taniec, jazdę na rowerze, jeżeli nie macie problemów z błędnikiem. Forma aktywności fizycznej, która osiąga coraz większe szczyty popularności, to jest właśnie Nordic Walking. Nordic Walking jest ciekawą i przyjemną formą odpoczynku. Polega na marszu ze specjalnie do tego przystosowanymi kijami. Niektórym może się wydawać, że jest to sport nowy, jednak jego początki datuje się na lata 20. XX wieku. Wtedy była to forma treningu dla narciarzy biegowych. Obecnie trenować może każdy, a sam Nordic Walking ma 3 poziomy aktywności: zdrowotny, fitness i sportowy. Podczas Nordic Walking osoba uprawiająca ten rodzaj aktywności angażuje do wysiłku większość mięśni ciała. Pracują one zupełnie inaczej niż podczas zwykłego marszu. Chodzić z kijami można w zasadzie w każdym miejscu na ziemi, i nad morzem, i w górach. Czyli tak jak widzicie, jeżeli cierpicie na osteoporozę, osteopenię bądź ciężką osteoporozę, bardzo istotna jest dieta, aktywność fizyczna, proponowana terapia lekowa przez lekarza oraz suplementacja, jeżeli sama dieta jest niewystarczająca. A więc, drogie panie, ponieważ to schorzenie bardzo często właśnie dotyka kobiety, profilaktycznie badajcie swoje kości, czyli poproście o skierowanie do poradni osteoporozy. Sprawdźcie sobie badanie takie właśnie, które mówi Wam, czy macie osteoporozę, czy nie. Pilnujcie swojej diety, starajcie się uprawiać aktywność fizyczną, nie odchudzajcie się drastycznie, bo to też będzie wpływało na masę kostną. Kochani, bardzo dziękuję za dzisiejszy wspólny odcinek. Jeżeli uważacie, że były tutaj fajne i ciekawe treści i może komuś się przydadzą właśnie w profilaktyce takich chorób kostnych, to bardzo bym prosiła o udostępnianie tego odcinka. Jak również zachęcam do subskrypcji, dlatego że jest to dla mnie mega energia do tego, żeby przygotowywać kolejne ciekawe odcinki dla Was. Bardzo dziękuję za dzisiejszy wspólny spędzony czas w Boutique Diet i oczywiście do zobaczenia. Dziękuję.